Hej, nazywam się Ewa Przedpełska i od 2012 roku kilka razy w tygodniu pukam do drzwi cudownych rodzin na całym świecie i fotografuję ich w ich naturalnym środowisku. Te setki spotkań nauczyły mnie tego, że każdego dnia w każdym domu dzieje się coś naprawdę ważnego. Jako że nie możecie mieć fotografa w domu codziennie, to postanowiłam, że podpowiem Wam, jak możecie zrobić pierwszy krok do tego, żeby samodzielnie tworzyć piękne kadry z Waszej codzienności. Przede wszystkim zgaś światło, praca u podstaw. Naucz się je obserwować, zauważyć i wykorzystywać do własnych celów. Na początek zrezygnuj z lampy błyskowej i eksperymentuj. Wydaje Ci się, że Twoje mieszkanie jest za ciemne? Naprawdę, piękne ujęcia możesz wykonać korzystając tylko i wyłącznie z jednego okna. Ćwicz oglądając zdjęcia mistrzów, spacerując po muzeum i próbując odgadnąć, gdzie umiejscowione było źródło światła. Obserwuj cienie i zobacz, jak potrafią zmienić nastrój zdjęcia. Jeśli Twoje okna wychodzą na południe i ciężko Ci okiełznać ostre promienie słońca, wykorzystaj białą lub przezroczystą zasłonę. Zadziała jak blenda i rozproszy światło. Bardzo często dostaję pytanie o to, jaki sprzęt jest najlepszy na początek. Żeby nauczyć się robić piękne zdjęcia, nie musisz mieć od razu sprzętu za kilkanaście tysięcy złotych. W nowy sprzęt warto zainwestować wtedy, kiedy czujesz, że ten, który masz teraz, Cię ogranicza. Najważniejsze to, żeby nie zbierał kurzu w szafie. Ja mam dziś ze sobą Canona EOS M50 Mark II i EOS RP. Ten pierwszy to świetna alternatywa dla smartfona i aparat stworzony dla tych, którzy tworzą treści do sieci. Waży tyle co nic, a kręci filmy w 4K, które można zrzucać bezpośrednio na telefon i od razu publikować. Drugi aparat to EOS RP. To świetny i bardzo uniwersalny sprzęt, idealny dla tych, którzy dużo się przemieszczają i docenią jego piórkową wagę. Super dla osób, które właśnie podróżują, bo to naprawdę mocny, pełnoklatkowy sprzęt, ale w małym korpusie. Zatrzymaj to, co dzieje się tu i teraz. Nie czekaj na nowe mieszkanie, na idealny dzień i dietę cud. To, co będzie Cię wzruszać za kilka lat, dzieje się dziś. Pamiętaj o tym, żeby raz na jakiś czas odejść kilka kroków do tyłu, pokazać szerszy kadr. Wasz dom, to co kochacie, stół, pierwsze dorosłe łóżko lub ulubione miejsce do gry wchowanego. Fotografując swoje życie, nie musisz niczego tworzyć. Poczekaj, aż kadr sam się ułoży. Spróbuj udokumentować to, co niedługo będziesz pamiętać jak przez mgłę. Nie zapominaj o wielkich momentach, bo każdy uśmiechnie się na widok zdmuchującego świeczki szkraba, ale pamiętaj też o małych przygodach, zbieraniu kasztanów pod domem lub pierwszej jedynce zostawionej dla wróżki zębuszki. Tego po latach szukamy na zdjęciach dużo bardziej niż idealnej fryzury. Jeżeli wiesz już, co chcesz, żeby znalazło się na Twoim zdjęciu, skup się na obrazie. Kadruj mądrze i ogarnij tło. Zawsze bezpieczną opcją jest minimalizm, a jeżeli ciężko jest Ci ogarnąć to, co widzisz przez obiektyw, to zawsze dobrym pomysłem jest zmiana zdjęcia na czarno-białe. Są ujęcia, przy których kolor sam w sobie niczego nie wnosi. Minimalizm to dobry kierunek też jeśli chodzi o postprodukcję. Delikatny retusz pomoże Ci stworzyć ponadczasowe zdjęcie. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami kompozycji, ale nie trzymaj się ich sztywno. Jeżeli masz na to wpływ i nie fotografujesz stricte dokumentalnie, to zwróć też uwagę na to, co maluchy mają na sobie. Ostre kolory mogą wpłynąć na kolor skóry widoczny na zdjęciu. Nic na siłę. Dzieci nie są urodzonymi modelami, są dziećmi i to jest w sumie porada też trochę dla mnie. Odpuść trochę. Jeżeli jesteś nadwornym fotografem swojej rodziny, to postaraj się nie zepsuć wszystkim dnia tym, że spróbujesz stworzyć idealny kadr. Wejdź w kadr. Wiem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale warto. Ja przejrzałam sobie zdjęcia z pierwszych miesięcy życia mojego synka i zorientowałam się, że chyba mnie tam nie było. I jedno z moich ulubionych zdjęć z tamtego okresu to takie, na którym karmię Tymka i ledwo widać mnie zza rozczochranych włosów. I pomyślałam sobie, że to jest to. Tak właśnie wyglądały dla mnie te miesiące. I cenię sobie te zdjęcia najmocniej. Kiedy czekaliśmy już na Hanię, postanowiłam, że tym razem postaram się, żeby było inaczej, bo pamięć jest bardzo ulotna, szczególnie moja.